Teraz mam taką pracę. Bardzo ładną masz pracę, ale bardzo piękne zrobiłeś schody. Stopnie, bardzo piękne stopnie. Prawda? Naprawdę. Mi się nie podobają, już miałem to rozbierać. A czemu tu jest tylko 2? Nie patrz na mnie. Dlatego, że tam nie mam jak liczbą podejść A lepiej. tu i tak będzie piaskiem pewnie zasypany ten ostatni stopień właściwie. Może tak być. No, bo będzie pewnie akurat tyle piasku, co do wysokości tego stopnia. Nie no, świetnie. I te nacięcia na pewno pełnią swoją rolę. No, a teraz mam taką robotę. Fajna, nie? Bardzo fajna. No dobra, to wyczyściłem, wypompowałem tą wodę. To możemy czekać na deszcz. Znaczy deszcz jeszcze nam trochę pobrudzi tą wodę, bo jednak inaczej jest, jak się wlewa wodę po prostu tu na dno i wtedy ona powoli się podnosi. A jak przejdzie poziom tej bariery, no to wtedy też wsącza się tutaj do środka i ta brud, osad jakiś ewentualny w tych kamieniach pozostaje po prostu na miejscu, nie wpływa nam tu. A inaczej jak będzie padał deszcz, który będzie nam przesączał się tu dołem pod barierą. A na szczęście tam jest ta geowłóknina, która trochę to filtruje, ale gliny nie przefiltruje jednak. Ale to nie przeszkadza. Cóż, czy nikt z nas nie kąpał się w gliniankach? Dobra, to biorę się za pomost. Tak myślę, żeby zostawić takie długie te belki, nie? Bo one wtedy powinny mieć tutaj fajne ugięcie na końcu i będzie można się wybijać jak na trampolinie. Dobra, działa. Nie chce mi się tego tarasu robić, powiem wam. Jakiś leń mnie ogarnął. Zaczepiłem kosiarkę do traktora i pojadę sobie po koszę. Przestawiłem ją na niższy poziom. W tej chwili jest na środkowym poziomie wysokości. Zamknąłem też tą klapę. Zobaczymy, jak to będzie kosiło w takim wydaniu. Skoszę, bo mają być takie deszcze, więc sam raz chyba przed deszczami to jest dobry moment. No to działam. Darek się zmęczył przy budowie pomostu, więc stwierdził, że sobie posiedzi w traktorze i odpocznie.
Kot tu zaległ. Tak. Gulliver i malutki sprawdzą, czy u kota wszystko dobrze. Wszystko dobrze, tak? No to dobrze, no to dobrze. O, u Was też wszystko dobrze? Tak? No to fajowo. Dobre pieski. Obskubałam krzaczki bazylii, żeby trochę liści zasuszyć, ale jakby nie ma śladu. Ładnie mi się udała bazylia. I lubczyk też tutaj, niczego sobie. Groszek pachnący jest do pozbierania. Już sam zaczyna tutaj wyskakiwać. No podciągnij, podciągnij. Żebyś majtami nie świecił, jak zwykle. No. O ja. Dlaczego ty mi każesz takie rzeczy dźwigać? No, żebyś wyglądał jakoś. Nie rozumiem. Muskulaturę żebyś miał jak należy. Nie mam jeszcze. Żeby ci mięśnie na starość nie zaczęły ginąć. Nie ma jak ręczna piłka, tak? No milimetr brakuje. Nie oglądałaś ostatniego filmu. Nie oglądałam. Czy to było w przedostatnim? W poprzednim. No nie wiem właśnie. Strasznie się świecisz w słońcu. A ty strasznie mi przeszkadzasz. No właśnie widzę, muszę się co chwila cofać. Dlaczego nie wolno pracować w rękawiczkach? Czy ja to mogę wytłumaczyć teraz? Możesz, ale to chyba jest wiedza ogólnie znana. Aczkolwiek ludzie tak nie robią. Bo im się wydaje, że tu jest, wiesz, osłona i już wszystko bezpieczne. Mhm. Problem polega na tym, że jak palet ci podlizie, to się skaleczysz i go cofniesz. Mhm. A teraz jak ci wejdzie to weź to urwij. No proszę, urwij to. Weź to urwij, no. No ciężko. No. I wtedy masz całą rękę. O, straszne. No. Więc nie pracuje się w rękawiczkach. Chyba że w jednej rękawiczce. Żadnej. Więc rozumiem, że to jest Twoja ulubiona zasada BHP. Masz jeszcze jakąś zasadę BHP, Tak, której przestrzegasz? tak. Staram się pracować podciągać spodnie oczywiście w pasku. Staram się pracować w jak najbrudniejszych ubraniach. Dlaczego? Żebym Aha. mógł belkę mieć tak, a nie tak, bo się pobrudzę. Aha. Ale Bo się to już przedźwigasz, a nie się... No. też przy okazji. Rozumiem. No nie wiem, czy te deski nie za bardzo, czy te belki nie za bardzo wystają, czy ten pomost nie za bardzo będzie wystawał. No tak, tu to słońce postawi stolik i 2 krzesełka. A tu będzie krzesełko czerwone. Ratownika. Tak. Niosłabyś mi pasek, bo cały czas tylko te spodnie podciągam i Nie masz podciągam. jakiegoś sznurka albo kabla. Dzień dobry. Trochę popadało w nocy. Zaczęło tak gdzieś koło 16, 17 i całą noc, ale taki
Słaby deszczyk. Trochę już wody zgromadził w stawie. I cały czas siąpi. Taka mrzaweczka. Natomiast te główne ulewy są przed nami. Bardzo jestem ciekawy, czy się sprawdzą te prognozy. U nas wprawdzie nie ma aż takich prognozy opadów jak dla Wrocławia. Natomiast zapowiadają tak około 100 litrów na metr sześcienny, na metr kwadratowy przez najbliższe 3 dni. No zobaczymy. To co? Chciałbym tu już skończyć. Posprzątać. No i tak to wyszło. Pomost zrobiony. Znaczy jeszcze deski na górę. No i takie drobiazgi jakieś typu, na przykład tu trzeba obciąć ten wystający metalowy element, tak samo z drugiej strony, bo mógłby się ktoś o to zranić. Także mam zrobione konstrukcję pod pomost, schody zasypane. Tam jeszcze tylko trzeba będzie wsypać piasek i gotowe. Przejdziemy się. Coś ty zwęszył, to co ty zwęszyłeś, co? Gdzieś tu chodził koziołek pewnie, tak? I to całkiem niedawno. Był malutki, taki podekscytowany. Chodź, tu pójdziemy tędy. Tam pędzisz? Hej! Tam w dole płynie strumień. Jeśli faktycznie w ten weekend będą takie wysokie opady, to może popłynie. Bo póki co koryto już od kilku tygodni jest wyschnięte.
Zobaczmy, jak wygląda koryto strumienia. Malutki chyba właśnie tam pobiegł, ale my spojrzymy sobie tutaj. A, czyli to taki piękny ogródek warzywny. Dzień dobry. Dzisiaj piękny dzień się zrobił. Po tych 4 dniach ulewy. Ja na siedlisko jestem już sam. Marta w niedzielę pojechała do domu, a ja jadę już jutro. Także taki krótszy tydzień dla nas na siedlisku. Pewnie też mniej materiału. Zacznę od obchodu siedliska i pokażę Wam, jak wygląda sytuacja już po tych deszczach. Padało przez 4 dni, ale nijak to się ma do tej tragedii, która wydarzyła się i dalej trwa na Dolnym Śląsku. Zajrzę do winogron. No chyba już czas by było się nimi w jakiś sposób zająć. Tylko nie do końca mam czas i pomysł. Obawiam się, że podobnie jak w poprzednim roku zostawimy je dla ptaków. A tu ciekawostka. Bardzo jeszcze rzadki w Polsce grzyb. Marta go znalazła już 2 lata temu, trochę innym miejscu. Teraz jest tu w ogrodzie. Okratek australijski, tak się ten grzyb nazywa. U nas popularnie mówi się na niego palce diabła. Grzyb, który pojawia się w Polsce od niedawna, od kilkudziesięciu lat. Nie ma jeszcze zbyt wielu stanowisk tego grzyba w Polsce. Także dość rzadki grzyb. Ciekawe, że pojawia się też u nas. Marta rok temu tu znalazła go na tej łączce. Teraz się rozglądam, ale tak gdzieś w tym miejscu. Ale nie widzę. Przewędrował. W sumie ma takie paluszki. To mógł to zrobić. To zacznijmy od tego małego stawu. Jak tu wygląda sytuacja z wodą. Przed ulewami zupełnie nie ma w nim wody. Potem zobaczymy, co będzie w weekend. A teraz wygląda tak. A nasz strumień wygląda tak. Jak widzicie, coś tam się jeszcze wysączy. No ale to pokazuje, jak wysuszona była ziemia, bo pomimo 4 dni deszczy to wszystko, cała woda została w lesie. A drugi strumień, a jak wygląda drugi strumień? Już idę. Tu mam niedokoszone, bo niestety skończyło mi się paliwo do traktora, a żeby już wieczór, to zdecydowałem się, że nie chce mi się jechać, a następnego dnia już zaczęły się deszcze. Tego niestety nie dokończę w tym tygodniu.
No bo ta trawa tu jest mokra i to trochę bez sensu kosić mokrą trawę. Tak wygląda ta skaszona łąka. Prognozy mówią, że teraz wraca do nas lato i kilka dni, kilkanaście nawet dni będzie słonecznych, więc myślę, że wszystko to sobie obeschnie, a ja dokończę koszenie. Zaraz idę tam do stawu, ale wcześniej jeszcze zobaczę tylko, jak wygląda ten strumień. Ten drugi strumień. Aha. No w nim nie ma wody. I ponownie jestem przy tym większym strumieniu. Trochę wody w nim jest. A w naszym stawie no tutaj to tej wody przybyło dużo. No nie jest to wprawdzie to, czego oczekuję, ale zawsze krok w dobrym kierunku. Sporo też wody jednak spłynęło nam, spływa tutaj z tego odwodnienia. I nasz staw kąpielowy. Tuż przed ulewą udało mi się jeszcze trochę popłukać ten żwir, a następnie wypompować całą tą wodę ze stawu. No zdecydowanie więcej jest tej wody niż przed. To wszystko to jest po prostu deszcz, który spadł przez te kilka dni. Myślę, że tam jest już na dnie z 50 cm wody. W wolnej chwili powiem wam, że siadam sobie na tym fotelu. Teraz nie usiądę, bo jest mokry. I obserwuję walkę, jaka się toczy. O wyścig w zasadzie, jaki się toczy o orzechy z orzecha włoskiego. Ja już odpuściłem, ja już nie podbieram tych orzechów, bo naprawdę jest sporo chętnych. No przede wszystkim są wiewiórki, które przechodzą przez tą lipę z tego lasku i je można tu zobaczyć najczęściej, głównie rano. Ostatnie kilkanaście minut oglądałem, jak dzięcioł zwyczajny połakomił się na takie dwa połączone ze sobą orzechy i potem długo się męczył, żeby znaleźć dobre miejsce, w którym mógłby te dwa orzechy usadowić między konarami i je rozłupać. Miał z tym problem, ale dał radę. Pojawiają się też kowaliki. Te głównie zbierają orzechy, które już spadły. Znaczy zbierają, rozłupują, próbują rozłupać, walcząc przy okazji z sikorkami. Tak przeganiają sikorki. Pojawia się też zielony dzięcioł, ale jego jest trudno zaobserwować. Jednak on jest bardzo płochliwy i jak tylko mnie zobaczy, to ucieka. O, czyżby tym razem przyleciała sójka? Tak. A nie, przyleciał dzięcioł zwyczajny właśnie. A nie wiem, czego uda mi się złapać. Jest na tym bocznym konarze. Na tym... O, poleciał. Nie poleciał, przeskoczył. I pojawiają się też sójki. Jakże mógłbym zapomnieć o sójkach. No dobra, to przewiozłem stół roboczy tu, bo wiecie co, jakoś tak nagle polubiłem słońce. Deski na ten pomost mam w tej komórce. Niestety to są takie już resztki, więc one są różnych długości. Część z nich ma tą długość 2,5 m, bo tyle potrzebuję. O, to są właśnie takie deski. Jak widzicie, część z nich w stanie tu jest ich więcej, tylko te deski są krótkie. No niestety, to jest wszystko. No cóż, jakoś miałem wrażenie, że mam tych desek dużo więcej, a one mi nie wystarczą na cały ten pomost. Wystarczy mi tych desek na 2/3,
Zresztą i tak to nie jest akurat najlepsze rozwiązanie, bo większość tych desek byłaby po prostu łączona na tej środkowej belce. Co też jest słabe, bo one się wtedy szybko powyginają. Tak, już są częściowo powyginane, więc to nie będzie ładnie wyglądało. No i co? Po trzecie zrobię 2/3 tarasu, a potem będę szukał podobnych desek, żeby to jakoś wyglądało. Nie, dobra. Nie ma co dumać. Deski na razie schowam, wykorzystam może do czegoś innego. Czyli zarzucam ten temat. Muszę chyba kupić po prostu zwykłe 2-metrowe deski, które sobie wyhabluję i zabezpieczę i tam położę. A dzisiaj tego nie zrobię, więc poszukam sobie jakiejś innej pracy. No szkoda. No dobrze, to ponieważ pomostem się zająć nie mogę, a zostało mi kilka tych belek, kilka takich też dłuższych, 2-metrowych, no to wejdę tam na górę i popatrzę, czy uda mi się tymi belkami ten dach zabezpieczyć. No i również przykręcić te drzwiczki. Ale najpierw zobaczmy, jak to tam wygląda na górze. Tylko trzeba ostrożnie, bo tam może być jakieś gniazdo szerszeni. I się zdziwię, jak będę zeskakiwał z tej drabiny. Co tu się dzieje? Przede wszystkim, przepraszam za ten widok, ale jakieś zwierzątko tutaj zamieszkuje, pomieszkuje. Gniazd szerszeni nie widzę. Chyba jest dobrze. To co tu się stało? No, uszkodziła się tabelka. Cała przepróchniała. Możliwe, że tu gdzieś zaciekało. Wygięły się też te belki przed nią i za nią. I co ja mogę zrobić? Mogę tylko poszukać, gdzie tu są belki poprzeczne podłogi i na nich jakoś podeprzeć. Zrobić tu dodatkowe wzmocnienie. Muszę bardzo uważać, bo jestem sam, a ten dach nie wygląda najlepiej. Jak się to na mnie zawali, to będę miał kłopot. No dobrze, zrobiłem to tak prowizorycznie. Tam dokręciłem belkę. Tu wstawiłem pod taki słup. W zasadzie 2 słupy, ponieważ ta oryginalna belka jest przeżarta na tym łączeniu, no to wsparłem jakby 2 jej części. Dach lekko nawet udało mi się wyprzeć, ale nie męczyłem się z tym, bo bałem się, że mi się te dachówki posypią. To co, zostało już tylko naprawić te drzwiczki. Zobaczymy, jak to się uda zrobić. A, bo tu nawet nie było zawiasu, to był po prostu pasek. No to naprawiłem te drzwiczki. Znaczy, powiedzieć, że je naprawiłem, to jest zdecydowanie za dużo. Ja je po prostu na stałe przykręciłem. No bo niestety nie mam zawiasów. Zresztą stan tej desek jest taki, że zawiasy i tak by się nie trzymały. Przez ostatnie 2 lata nie miałem jakoś potrzeby, żeby tam zaglądać, no więc myślę, że to się przez następne 2 lata też nie zmieni. Dobra, to teraz posprzątam tu w koło, pozabieram tą folię, te resztki balików. To idę po taczkę. Niestety przy okazji doszła mi następna praca.
Ale to już jak wrócę na siedlisko, to się tym zajmę. Nie wiem, czy ja najechałem na jakiś gwóźdź. No, tak mi się wydaje, że najechałem na gwóźdź, sądząc po tym, że to powietrze tak całkowicie zeszło. Nic, żeby nie niszczyć opony, to podniosę po prostu traktorek, oprę go na jakichś drewienkach za tą ośkę i niech czeka na wulkanizację. Ja tu gwoździa nie widzę, no ale na pompowanie tutaj nic nie da, dlatego że chociażby w tym miejscu dętka już w ogóle wyszła spod opony. Więc pewnie dętka jest przecięta tak czy inaczej. Tak czy inaczej wulkanizacja. No trudno. Skończyła nam się woda w Mauzerze, dlatego korzystając z okazji stwierdziłem, że też po raz kolejny już przerobię ten system, bo wcześniej ten zbiornik stał tam wysoko, tam gdzie ten leżak. Ale raz, że on nie upiększał. Dwa, ciśnienie jakie powstało i tak nie wystarczało do tego, żeby korzystać z wody. On był tam wyżej chyba niż ten prysznic, tak na oko sądząc w 1,5–2 metry. Ale to ciśnienie było na tyle słabe, że i tak musiałem zainstalować dodatkowo pompę, żeby je wzmacniać. Natomiast powstawały dwa problemy. Po pierwsze, ten szlauf, który był rozciągnięty od zbiornika tam z góry, był przez długi czas w słońcu dnia. Woda się w nim nagrzewała, a ponieważ nie jest to szlauf przeznaczony do takiej wody, to tam się chyba w środku namnażały jakieś bakterie, bo ta woda z czasem zaczynała po prostu brzydko pachnieć, śmierdzić, no. I musieliśmy ją spuszczać, żeby dało się z tego korzystać. A dodatkowo drugi minus taki, że jak ta woda się nagrzała w szlaufie, to czy się odkręcało ciepłą, czy zimną wodę, to i tak leciała ciepła. Więc okej, teraz ten problem może zniknie, bo już się robi chłodniej. Ale i tak przestawiłem ten zbiornik tu. Teraz to połączenie do wody jest krótsze, jest pod prysznicem pompa. I mam nadzieję, że to już jedna z ostatnich przeróbek tego systemu. Ciekawe, która to już trzecia, czwarta? Wybrałem się sprawdzić, czy pojawiły się już grzyby. Ja tu mam takie miejsce tuż obok siedliska. Tu jest nasza przyczepa, tam jest domek. I tu zawsze mi rosły prawdziwki, ale chyba jeszcze za wcześnie. No, minęły 2 dni od końca ulewy, niby teraz jest ciepło, ale grzybów nie ma. Znaczy, przepraszam, jest. Tylko chyba już zaczął pleśnieć. To jest ten kozia broda, jeśli się nie mylę. Podobno smaczny grzyb. Ale ponieważ się na tym do końca nie znam, to tego nie będę zrywał. Zresztą spleśniały już. A prawdziwków nie widzę. Nie ma prawdziwków, nie ma też koźlaków, bo tu się również pojawiały koźlaki. No nie, jak tu nie ma, to i tam nie ma. A z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.